Aksamitki należą do rodziny astrowatych. Są jednymi z najpopularniejszych kwiatów ozdobnych uprawianych w ogrodach, ponieważ posiadają stosunkowo niskie wymagania glebowe. Oczywiście im lepsza ziemia, tym okazalsza będzie roślina, tym więcej będzie kwiatów. Łatwo przystosowują się do różnych warunków, rosną na różnych glebach, preferują stanowiska nasłonecznione, jednak znoszą zacienienie, które jednak skutkuje tym, że będą one słabiej kwitły. Kwiat kwitnie nieprzerwanie aż do silniejszych mrozów. Długotrwałe mrozy około -5 stopni powodują zakończenie kwitnienia u tych kwiatów. Niszczą nicienie glebowe, odstraszają szkodniki, mrówki, mszyce. Warto je sadzić pod drzewami owocowymi i pomiędzy warzywami. Są odporne na choroby i szkodniki, bynajmniej nie chorowały. Łatwo można je rozmnożyć z nasion. Są stosunkowo odporne na suszę, jednakże zależy to od rodzaju gleby, na której rosną. W ogrodach uprawia się głównie 3 gatunki aksamitek. A pierwsza to jest aksamitka rozpierzchła. Roślina, jak nazwa wskazuje, rozkrzewa się, posiada ona silnie rozgałęzione łodygi. Jej wielkość, tak jak w przypadku każdej innej rośliny, zależy od konkretnej odmiany, od żyzności gleby i stopnia nasłonecznienia. Aksamitka wzniesiona jest zazwyczaj wysoką aksamitką, niektóre mogą osiągnąć nawet ponad 1 metr wysokości. Jest to najwyższa z całej trójki. Najlepiej z całej trójki nadaje się ona na kwiat cięty. Może ona trzymać nawet 2 tygodnie we wazonie. Aksamitka woskolistna, ostatnia, najbardziej ze wszystkich toleruje zacienienie. Rośliny są zazwyczaj malutkie, do 20 cm wysokości, dlatego też nie jest tak konkurencyjna wobec chwastów i trzeba ją bardziej odchwaszczać. Wskazówki i ciekawostki. Należy pamiętać, że wysokość aksamitek zależy przede wszystkim od odmiany, a nie od gatunku. Na aksamitki mówi się turki. Najlepiej podlewać za mało niż za dużo. Aksamitki mogą zachorować od ciągłego, mokrego podłoża. U mnie nigdy nie zdarza się, żeby zachorowały, ponieważ ziemia bardzo szybko przesycha. Aksamitki sieje się wprost do gruntu po 15 maja, a rozsady można zrobić tak około 20 kwietnia. Różnie ludzie robią. Aksamitki pochodzą przede wszystkim z Meksyku. Są doskonałe kwiaty na obwódki trawników i rabat. Można je uprawiać w pojemnikach, jednak wydaje mi się, że lepiej rosną w gruncie. Z aksamitek można zrobić wyciągi do opryskiwania roślin przeciw chorobom i szkodnikom. W uprawach mogą pojawić się także mieszańce międzygatunkowe. Kolory i kształty kwiatów są bardzo zróżnicowane, zależą od gatunku i konkretnej odmiany. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Zachęcam do subskrypcji kanału i kliknięcia w dzwoneczek, aby być na bieżąco.